Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Woźniak i jestem adwokatem w kancelarii Gesell. Zapraszam do obejrzenia serii filmów poświęconych transakcjom fuzji i przejęć, czyli M&A, jednej z najbardziej dynamicznych i złożonych dziedzin prawa i biznesu. Niezależnie od tego, czy jesteś doradcą, przedsiębiorcą czy inwestorem, znajomość kluczowych etapów i ryzyk związanych z M&A to dziś niezbędna kompetencja. Zaczynamy od podstaw, ale szybko przechodzimy do realnych wyzwań i sprawdzonych rozwiązań. Gotowi? To przejmijmy kontrolę nad procesem M&A. Krok po kroku. Jeżeli oglądaliście poprzednie materiały, to wiecie już, że każda transakcja ma swoje etapy. I dziś zajmiemy się pierwszym, absolutnie kluczowym, czyli due diligence. Czym jest due diligence w transakcjach M&A? W jednym z wcześniejszych odcinków wspominałem, że due diligence to pierwszy istotny element transakcji M&A. W największym skrócie jest to badanie spółki, której udziały lub akcje mają być przedmiotem transakcji. W ramach due diligence zawsze analizuje się kwestie prawne, podatkowe i finansowe, a w zależności od branży i budżetu klienta również kwestie środowiskowe, HR czy reputacyjne. W dzisiejszym odcinku skupię się wyłącznie na due diligence prawnym, czyli na tym, co z perspektywy prawnika ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa transakcji. Jaki jest cel procesu due diligence? Potocznie mówi się, że celem due diligence jest znalezienie ryzyk. I to prawda. Ale to tylko część obrazu. W praktyce due diligence pełni znacznie ważniejszą funkcję. Jego główne zadania to: po pierwsze, uzyskanie pełnej i rzetelnej informacji o badanym podmiocie. Po drugie, identyfikacja ryzyk, ich ocena i co najważniejsze, rekomendacja, jak te ryzyka zmitygować. Po trzecie, due diligence stanowi podstawę do przygotowania dokumentacji transakcyjnej, w tym oświadczeń i zapewnień, klauzul indemnifikacyjnych, warunków zawieszających oraz umów towarzyszących SPA, takich jak umowy najmu, umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy dystrybucyjne czy licencyjne. Po czwarte, weryfikujemy, czy transakcja realizuje cele inwestycyjne klienta. Analizujemy te obszary, które są kluczowe z punktu widzenia klienta, na przykład pod kątem integracji potransakcyjnej. Jak wygląda proces due diligence krok po kroku? Każda transakcja jest inna, ale w praktyce proces due diligence zazwyczaj przebiega według podobnego schematu. Etap pierwszy: przygotowanie listy pytań. To dokument, w którym wskazujemy badane obszary oraz konkretne dokumenty i informacje, których oczekujemy. Etap drugi: przygotowanie i udostępnienie VDR, czyli Virtual Data Room. VDR, czyli Virtual Data Room, to elektroniczny pokój danych, w którym sprzedający udostępnia dokumenty do badania. Często usługa VDR świadczona jest przez wyspecjalizowane firmy, ale w mniejszych transakcjach na potrzeby VDR można wykorzystać dysk Google, OneDrive czy podobne aplikacje. Bardzo ważne jest, aby struktura VDR odpowiadała strukturze listy pytań. Wtedy łatwo sprawdzić, czy żaden obszar nie został pominięty. Etap trzeci: właściwe badanie, czyli mówiąc wprost, godziny spędzone nad dokumentami. Zazwyczaj pracuje nad nimi zespół 3-5 osób. W razie potrzeby jest on poszerzany o dodatkowych ekspertów. Obecnie w procesie badania coraz częściej wykorzystuje się aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, które znacząco ułatwiają i przyspieszają pracę. Etap czwarty: pytania uzupełniające. Rzadko zdarza się, że komplet dokumentów przekazanych na początku wystarcza. Najczęściej potrzebna jest jedna lub dwie rundy dodatkowych pytań. Etap piąty: tak zwana expert session. Jeżeli dokumenty nie dają pełnego obrazu, organizuje się spotkanie z zarządem, kluczowymi pracownikami lub doradcami spółki. To moment, w którym można wyjaśnić wątpliwości u źródła. Etap szósty: przygotowanie raportu i jego prezentacja klientowi. Często odbywa się to etapami. Od wstępnych ryzyk, przez kolejne wersje raportu, aż po finalny dokument, który realnie wspiera klienta w dalszych negocjacjach. Jakie są rodzaje raportów due diligence? Efektem badania jest raport. W praktyce spotykamy kilka jego podstawowych form. Pełny raport due diligence zawiera opis wszystkich przeanalizowanych dokumentów i obszarów. Key findings. Najczęściej stosowany model skupiający się na kluczowych ryzykach i najważniejszych obszarach działalności targetu. Red Flags Report to raport ograniczony wyłącznie do tzw. czerwonych flag, czyli istotnych nieprawidłowości i ryzyk. Vendor Due Diligence Report to szczególny przypadek, gdy raport przygotowany jest na zlecenie sprzedającego. Spotykany jest w tzw. procesach zorganizowanych, a samo badanie VDD stanowi bardzo dobry moment na posprzątanie ryzyk jeszcze przed wejściem inwestorów. Kluczowe jest jedno: zawsze trzeba ustalić z klientem, co dokładnie rozumie pod danym rodzajem raportu. Najczęściej wybierany jest model Key Findings.
z różnym stopniem szczegółowości. Due diligence to temat tak szeroki, że spokojnie można by poświęcić mu kilkugodzinne szkolenie. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście się dowiedzieć, czym jest Clean Team w procesie due diligence, albo jak prawidłowo formułować rekomendacje w raporcie. Jeśli interesują Was materiały o M&A, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.